Cześć, witajcie na kanale Agnieszka Grzelak Beauty. Dzisiejsza charakteryzacja jest kolejną, którą wybrałam z Waszych komentarzy. Prosiliście o Momo, więc jest Momo. To dziwna japońska rzeźba, która w jakiś sposób podbiła i przeraziła pół internetu, więc nie mogłam się oprzeć, żeby jej nie odtworzyć. To definitywnie jedna z najdłuższych i bardziej wymagających charakteryzacji, które robiłam, ale myślę, że efekt jest tego warty. Do dzieła. Przygotowania zaczynam od oczu. Biorę zwykłą piłeczkę ping-pongową. Mi udało się znaleźć taką, która ma okrągłe logo, które jest wręcz idealne na źrenicę. Najpierw ołówkiem zaznaczam sobie środek piłeczki, żeby łatwiej było mi ją potem równo przeciąć. Kiedy to już jest mniej więcej zrobione, biorę nożyk do papieru. I tutaj od razu mówię, że jest ryzyko poważnego skaleczenia, więc następny krok koniecznie musi zrobić dorosła osoba. Ostrożnie i powoli nacinam piłeczkę wzdłuż linii. Jeśli czujecie zbyt duży opór i za ciężko to idzie, spróbujcie podgrzać nożyk nad świeczką. Wtedy idzie zdecydowanie łatwiej. Kiedy mam już dwie połówki, biorę pilniczek i wygładzam nim brzegi piłeczki. Krawędzie muszą być idealnie gładkie, żeby nie było ryzyka, że się skaleczymy. Sprawdzam palcami brzegi i piłuję je, dopóki nie będą super gładkie. Teraz czas na źrenicę. Znajdźcie jakiś mały, okrągły przedmiot. Ja wycięłam sobie logo z innej piłeczki. Przyłóżcie go dokładnie na szczycie połówki i obrysujcie dookoła. To samo powtórzcie na drugiej części. Teraz znowu trzeba wycinać. Jest to tak samo niebezpieczne jak poprzednio, więc upewnijcie się, że zrobi to osoba dorosła. Tak się to prezentuje. Teraz to samo na drugiej części. Wyrównuję jeszcze brzegi, tak żeby nie było żadnych odstających elementów w świetle źrenicy. Potem biorę pilniczek i jeszcze bardziej wygładzam brzegi. Czas na kolejny krok, czyli malowanie. Biorę czarną farbę akrylową i zamalowuję nią brzegi źrenicy. Staram się to zrobić najrówniej jak potrafię, żeby potem nie było krzywych oczu. I kiedy to już jest gotowe, oczywiście robię tak samo z drugą. No dobra, oczy mamy gotowe i możemy przechodzić dalej. Zabawę zaczynam od łysiny. Możecie ją kupić przez internet, w sklepach z przebraniami albo zrobić samemu. W prawym górnym rogu będziecie mieć link do mojego filmu, w którym pokazuję, jak zrobić taką łysinę. Jest to krok opcjonalny, ale moim zdaniem daje bardzo fajnego smaczku, bo Momo ma niewyobrażalnie wysokie czoło. Spięłam włosy na płasko z tyłu i zakładam łysinę jak czepek. Teraz nożyczkami wycinam miejsce na uszy. Trzeba być przy tym bardzo uważnym, żeby przez przypadek się nie zaciąć, więc uważajcie. Teraz robię to samo na drugim uchu. Kiedy to już jest gotowe, odwijam przód łysiny do tyłu, żeby zrobić miejsce na klej. Ja będę używać Proseidu, ale równie dobrze sprawdzi się Mastix, czy nawet lateks albo klej szkolny. Nabieram go na patyczek i przejeżdżam nim wzdłuż linii włosów, tam gdzie ma przylegać łysina. Oczywiście przy tym uważam, żeby nie pokryć nim włosów albo brwi. Kiedy klej trochę podeschnie, przyklejam łysinę zaczynając od czoła. Potem zabieram się za boki. Dociskam brzegi, żeby upewnić się, że wszystko dobrze przylega. Teraz wjeżdża mleczko lateksowe. To jest znowu opcjonalny krok, ale bardzo ładnie połączy nam łysinę ze skórą. Nabieram lateks na gąbeczkę i stempluję go w miejscu łączenia łysiny ze skórą. Kupne łysiny mają to do siebie, że ich krawędzie są grube i trudniej się je ukrywa. Kiedy pierwsza warstwa wyschnie, nakładam kolejną. Powtarzam to jeszcze ze 3-4 razy. Kiedy lateks jest suchy w dotyku, możemy przejść dalej. Biorę moje creepy oczy, przykładam w miejscu, w którym bym chciała, żeby siedziały i obrysowuję je kredką. To będą moje linie pomocnicze, dzięki którym potem będzie mi łatwiej pracować. To samo robię oczywiście na drugim oku. Czas na ciężką artylerię, czyli wosk charakteryzatorski. Możecie go kupić online lub w sklepie z produktami do charakteryzacji. Jeśli go nie macie, możecie go zastąpić watą pomieszaną z lateksem lub płynnym klejem szkolnym.
Przygotowuję skórę nakładając Prosaid w miejscach, gdzie będzie wosk. To zdecydowanie pomoże mu się przykleić do skóry. Wydłubuję trochę wosku szpatułką i zaczynam budować dziwną twarz Momo. Głównie będę się skupiać na górnej wardze i nosie. Najpierw rozcieram wosk palcami, nie zwracając za bardzo uwagi na to, czy jest równo, czy nie, ale robię to bardziej po to, żeby zacząć budować jakiś kształt. W trakcie pracy dokładam wosku tam, gdzie potrzebuję i łączę go z poprzednią warstwą. Posługuję się na zmianę palcami i szpatułką i cały czas buduję kształt, zerkając na zdjęcie Momo. Od razu powiem, że praca na wosku jest trudna. Nie jest to produkt dla początkujących i niestety trzeba mieć wprawę. Natomiast łatwiej, ale z trochę gorszym efektem będzie to zrobić watą połączoną z lateksem lub klejem szkolnym. Wygląda to tak, że najpierw nakładacie lateks zamiast kleju, który nałożyłam ja i dopóki jest jeszcze mokry, nakładacie na niego watę i potem pokrywacie ją sporą ilością lateksu. I wata będzie tą rzeczą, która będzie Wam budować objętość, a lateks lub klej to wszystko utrzyma. Niestety będzie to dosyć długo schło, a powierzchnia na pewno będzie mniej równa niż przy wosku, no ale wiadomo, coś za coś. Kiedy mam już zrobiony kształt, zaczynam go wygładzać. Najpierw robię to czystą szpatułką, a potem przejeżdżam jeszcze mokrą chusteczką, żeby bardziej wygładzić wosk. Kiedy część nosowa jest już gotowa, biorę kolejną porcję wosku i roluję ją w wężyk. Teraz nakładam klej wzdłuż zaznaczonych linii, przyklejam wosk i wkładam jedno oko, żeby zobaczyć, jak to będzie wyglądać. Teraz dociskam wosk do skóry, żeby stworzyć bazę oczodołu, a szpatułką wygładzam go w stronę skóry. Kiedy dochodzę do nosa, staram się go poszerzyć na boki. Teraz wyjmuję oko i powtarzam czynność na drugim. Kiedy to już jest gotowe, biorę czarną farbę i zamalowuję nią całe wnętrze oka. W tym miejscu musi powstać czarna czerń, żeby nie wyróżniała się spod sztucznych oczu. Możecie do tego użyć zarówno farby, jak i kredki czy cienia. Cokolwiek będziecie mieć pod ręką, byleby było czarne. Teraz biorę czarną kredkę i zarysowuję nią dolną i górną linię wodną. Żeby utrwalić i wzmocnić farbę, pokrywam ją czarnym cieniem. Kiedy to mamy gotowe, wkładam z powrotem oko i szpatułką przyczepiam do niej wosk, żeby już siedziało na stałe. Staram się utworzyć wokół obwódkę, która potem będzie naśladowała naciągniętą skórę. Kiedy mam już gotowy kształt, wygładzam brzegi jak poprzednio. I to samo robię z drugim okiem. Muszę Wam powiedzieć, że od tego momentu straciłam sporą część wizji, bo widziałam tylko przez małe dziurki. Szczerze mówiąc, zanim je założyłam, nie myślałam, że będzie taka duża różnica, ale jednak. Bardzo trudno było mi o jakąkolwiek precyzję, więc wybaczcie niedbalstwo w następnych krokach. I szczerze mówiąc, czułam się trochę jak kameleon, ale zamiast ruszać oczami, musiałam ruszać głową. Kiedy oczy mam gotowe, biorę różowawą konturówkę i zaczynam zarysowywać szkic uśmiechu Momo. Teraz czas utrwalić wosk, więc znowu nabieram lateks na gąbeczkę i pokrywam nim cały wosk na twarzy. Robię tak ze 2-3 warstwy. W trakcie, kiedy lateks wysycha, biorę duży pędzel i czarny cień i zaczynam konturować szyję. Głównie skupiam się na bokach, bo Momo ma niepokojąco długą i chudą szyję. Modeluję też obojczyki. Do tego czasu lateks wysechł, więc biorę trwały kryjący podkład i pokrywam nim całą twarz i kawałek łysiny. Ten krok wyrówna nam wszystkie różnice kolorów między woskiem, łysiną i skórą. Jasnym korektorem zaznaczam miejsca, które chcę, żeby były bardziej wypukłe, czyli mostek nosa, łuk brwiowy i górna warga. Potem rozcieram to pędzlem, żeby ładniej połączyło się z podkładem. Teraz czas na najbardziej creepy rzecz, czyli uśmiech Momo. Biorę różową konturówkę i jeszcze raz zarysowuję jej uśmiech.
Staram się, żeby był w kształcie litery V. Jak widzicie, prowadzę go prawie pod same oczy. Teraz pomieszam czarną i brązową farbę i precyzyjnym pędzelkiem zacznę poszerzać uśmiech. Startuję cienką linią od kącika i pogrubiam go, zbliżając się do dolnej wargi. Na dolnej wardze rysuję kształt w szpic, żeby jeszcze bardziej podkreślić ten dziwny uśmiech. Przyciemniam jeszcze trochę całość czarną farbą. Teraz tą samą różową kredką rysuję dolną wargę. Czyli po prostu prowadzę kolejną linię pod spodem uśmiechu. Teraz biorę różową pomadkę i mieszam ją z czerwoną farbą. To będzie kolor ust Momo. Zamalowuję nim całą przestrzeń między obiema liniami. Teraz ciemniejszą farbą rysuję linię podróżową, żeby dodać jej więcej trójwymiarowości. Dzięki tej linii dolna warga Momo będzie się lepiej odznaczać od skóry. Pod tą linią przejeżdżam jeszcze szarym cieniem pomieszanym z brązerem, żeby stworzyć jakby jeszcze większy cień pod wargą. Creepy enough. Znowu biorę czarną farbę i zajmę się nosem. Jej dziurki od nosa jakby zlewają się w dół. Przygotowałam już nos na ten zabieg, właśnie używając wosku, a teraz to tylko mocniej podkreślę. Przeciągam czarny kolor do góry i jakby dodatkowo zlewam kolor w dół. Mieszam brązer z czarnym cieniem i modeluję twarz. Przede wszystkim chcę ją pomniejszyć przy żuchwie i brodzie, bo Momo ma tą część bardzo małą. Teraz mieszam brązer z najciemniejszym różem, biorę precyzyjny pędzelek i robię nim cień na końcu uśmiechu. Ma to naśladować cień, który się robi przy zaginaniu skóry od uśmiechu. Wiecie, o co chodzi. Zaraz za nim rysuję kolejny, trochę mniejszy cień. I to samo robię po drugiej stronie. Tą samą mieszankę przeciągam pod okiem, żeby naśladować mocno przekrwione, niewyspane i przerażające oczy Momo. Mieszam jasny korektor z białą farbą i przejeżdżam tym kolorem wzdłuż górnej wargi. To jeszcze bardziej wypchnie ją do przodu i podkreśli ten dziwny uśmiech. Tym samym kolorem rysuję V między dwoma cieniami, które narysowałam wcześniej. Biorę czarną farbę i małym pędzelkiem maluję czarny obrys dookoła piłeczek. Jak widzicie, Momo ma sporą czarną przestrzeń między okiem a skórą, więc i ja postaram się to naśladować. Rysując, najeżdżam oczywiście na wosk i staram się rozcierać trochę kolor na zewnątrz, żeby nie szedł taką ostrą linią. I powtarzam to samo na drugim oku. Teraz na pędzelek nabieram białą farbę i nakładam ją na linii pomiędzy czerwonym a czarnym kolorem. Taki zabieg jeszcze mocniej podkreśli wyłupiastość oczu i nada trójwymiarowości. Czarnym cieniem dodaję jeszcze trochę cieniowania przy skroniach i wokół oczu. Teraz czas na perukę. Ale najpierw przygotuję ją spryskując wodą z żelem do włosów. Dzięki temu uzyskamy lepszy efekt tych posklejanych i jakby tłustych włosów, które ma Momo. Spryskuję i ugniatam, aż do momentu, w którym włosy będą mocno wilgotne. Teraz zakładam perukę, pamiętając, żeby linię czoła zostawić możliwie jak najwyżej. Wybieram włosy na grzywkę, układam całość i gotowe! Momo jak wyrzeźbiona! A najlepsze w tej charakteryzacji jest to, że wygląda równie dobrze z przodu, jak i z boku. I nawet nie wiem, w której pozycji wygląda bardziej przerażająco. Jeśli się zastanawiacie, jak zmyć taką charakteryzację, to wrzucę Wam z tym osobny film zaraz po Halloween. A jeżeli jeszcze Wam mało halloweenowych tutoriali, to koniecznie obejrzyjcie moją halloweenową playlistę, w której zebrałam już ponad 50 różnych propozycji. Dzięki piękne za oglądanie i do zobaczenia w następny piątek na tym kanale i w środę na kanale Vlog. A jeśli jeszcze chcecie zostać na YouTubie dłużej, to kliknijcie w film po lewej albo po prawej, a jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujecie, to koniecznie musicie to nadrobić, klikając w okrągłe kółko na górze. Dzięki.